Za mną gmach główny Muzeum Narodowego, projekt Adolfa Szyszko-Bohusza. Ale miał inny pomysł. Tu, gdzie stoję, miał być wielki łuk triumfalny. Wyobraźcie sobie legiony Piłsudskiego, które wymaszerowały stąd. To miało być właśnie upamiętnienie tych legionów. I sama ulica Piłsudskiego nosiła dawniej ulicę Wolskiej. Tu miał być jeszcze pomnik Kościuszki nawet. Znowu w tym drugim epizodzie zostańcie ze mną. Pamiętajcie o subskrypcjach, poleceniach mojego kanału. W czasie okupacji hitlerowskiej gmach pełnił funkcję kasyna państwowego. I tu z kolei będziemy mieć rzut oka na Błonia. Łąkę, która miała być zagospodarowana w czasie okupacji nazistowskiej na osiedle dla urzędników niemieckich. Sam kopiec Kościuszki miał być splantowany. Ciekawostką jest, że Hans Frank powiedział, nie sprzeciwił się zniszczeniu kopca Kościuszki. Natomiast łąka sama jest większa niż najmniejsze państwo świata, czyli Watykan. Błonia mają 48 hektarów. Zapraszam na mój osobny vlog o Błoniach. Jestem teraz u wylotu ulicy Świętego Jana na płycie Rynku i zobaczcie ten pomarańczowy budynek za mną. To właśnie tutaj Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie Feniks w latach 20. XX wieku rozpisało konkurs na najlepszy projekt architektoniczny. Stanęło w konkury 5 architektów. Wybrano projekt Adolfa Szyszko-Bohusza. Złośliwi mówili, że miał wejścia u prezydenta Mościckiego. I budynek jest o konstrukcji żelbetowej. Posiada 6 pięter z ostatnim umieszczonym w partii Attyki. Parter o charakterze handlowym, ujęty w pełną szkłem żelbetową ramę. Powyżej znajdują się wykusze w formie bay windows. Obiekt został zaprojektowany z myślą o osobach zamożnych, których stać było na płacenie wysokiego czynszu wynikającego z lokalizacji oczywiście przy rynku. A tu wieczorową parą wchodzono na dancingi. Tańczono foxtrota, tanga i słynne fajfy, czyli potańcówki o godzinie 5 przy herbatce. A tu naga kobieta trzymająca laskę z wężem i wieniec laurowy. Adolf Szyszko-Bohusz zamierzał urozmaicić fasadę w nagie postacie kobiet. Nie otrzymał jednak na to zezwolenia. Zamiast nich Karol Muszkiet zaprojektował rzeźbę zwaną Fenicjaną, właśnie tą co widzimy, właśnie w krakowskiej fabryce artystyczno-brązowniczej Zin. Aluminiowa figura akcentuje ten narożnik. Miała być o wiele większa, ale na taką formę właśnie nie zgodziła się ta rada artystyczna. Ogromny skandal w Krakowie wywołała również Attyka w formie falicznych kominów, stąd nazwa Dom pod kominami. W 1941 Hans Frank kazał zwyrodniałą sztukę modernistyczną żydowską przebudować tą Attykę według projektu Stahla. Stąd obecnie mamy tą klasyczną formę. Stoimy teraz na plantach ditlowskich i tu można poczuć się jak w Wiedniu. Olbrzymie gmaszysko zaprojektowane też przez Adolfa Szyszko-Bohusza, ukończone w 1925 roku. Ale wcześniej tutaj znajdowały się obiekty cyrkowe, w których otwarto pierwsze kino o nazwie Cyrk Edison. Z początkiem XX wieku ta owa działka była brana pod uwagę jako jedna z kilku na lokalizację gmachu nawet Teatru Ludowego. Ostatecznie zbudowano tu wielki gmach dla pocztowej kasy oszczędności. W czasach okupacji hitlerowskiej w gmachu mieścił się oddział Deutsche Post Osten, Poczty Niemieckiej Wschód. Po II wojnie światowej już w maju 1945 budynek decyzją komendanta wojskowego został zaadaptowany na szpital dla rannych, czyli szpital. W końcu w 1947 gmach przejął PKO i tak do 2015 roku. W 2017 firma zakupiła go Construction i zamierza zbudować tu hotel z garażami podziemnymi dostępnymi za pomocą windy samochodowej, a i także tarasem na dachu. Zobaczmy tu rzut oka od strony ulicy Wielopole. Obecnie pusty, czyli taki straszydło na razie ulicy Wielopole. Rzut oka teraz, gdzie mieszkali pracownicy kasy oszczędności. Kraków miał szczęście do Adolfa Szyszko-Bohusza. Zobaczmy, tutaj przy Librowszczyźnie
całe założenie miasteczko domów czynszowych usytuowane na działce wyznaczonych ulicami Zyblikiewicza i Librowszczyzną. Powstało w przeciągu 2 lat. Były i małe kawalerki, jak i 6-pokojowe lokale ze służbówkami. Był to największy zespół mieszkaniowy międzywojennego Krakowa. 4-piętrowe budynki w nowoczesnej, żelbetowej konstrukcji. Tu patrząc na Wisłę z krakowskich Dębnik, myślę sobie, że Adolf Szyszko-Bohusz wspaniale połączył Petersburg z Krakowem. Studiował na Akademii Petersburskiej, ale ukochał Kraków. Tu tworzył i stworzył neoklasycyzm petersburski w Krakowie, możemy tak rzec. Zobaczcie tutaj ta willa przy ulicy Tynieckiej. Ta górna część też została dla rodziny Komornickich przez niego przebudowana. Minerwa, patronka rzemiosła i sztuki. To dzieło też Adolfa Szyszko-Bohusza. Taki oto zarys, który chciałem wam przedstawić. Dziękuję za subskrypcję, polecenia mojego kanału, lajki. Zobaczcie to wejście do willi. To dawniej kiedyś się wchodziło 3 schodki do góry, teraz się schodzi 3 schodki w dół. Tak to już w życiu z tą sinusoidą bywa. Raz pod górkę, raz z górki. Do zobaczenia.